Okej, wybraliście co testujecie i jak macie swoje How Might We Questions, przeszliście przez Effort Impact Matrix, wiecie, którą metodę walidacji użyć. Świetnie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której często zapominamy, to definicja, kiedy test zakończył się powodzeniem. Bo widzisz, możesz puszczać landing page z adsami przez miesiąc, bierzesz 50 e-maili i teraz co? To dużo czy mało? Sukces czy porażka? Bez zdefiniowanych kryteriów nie masz pojęcia. I tu pojawia się coś, co nazywa się kartą testu. Na ekranie powinna gdzieś teraz śmigać karta testów proponowana przez Strategizer. Ogólnie po raz kolejny to nic skomplikowanego. Karta testu to taki dokument, który wypełniasz, zanim zaczniesz jakiekolwiek eksperymenty. Opisuje wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o tym, co testujesz. Zaczynamy od hipotezy. Nie może to być sprawdzę, czy ludzie są zainteresowani. To za ogólne. Hipoteza musi być po raz kolejny konkretna i testowalna. Na przykład dla The Champions mogłoby to brzmieć tak. Wierzę, że sportowcy amatorzy z 1000 lub więcej followersów na Instagramie zapłacą 49 zł jednorazowo za narzędzie do wyceny ich wartości marketingowej. Tak? Czujesz różnicę. Mam konkretną grupę docelową, mam cenę, mam konkretną propozycję wartości, lecimy z testami. Potem opisujesz metodę. Landing page plus Facebook Ads targetowane na biegaczy 25 do 45 w Polsce. Button kup teraz, który prowadzi do waitlisty, budżet 1000 zł, czas 2 tygodnie i teraz najważniejsza część całej karty. Kryteria sukcesu. Tutaj musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co musi się stać, żeby uznać, że test się udał. I robisz to przed testem, a nie po. Dla mojego przykładu mogło to być minimum 5% click-through rate na landing page, minimum 20% konwersji zapisów na listę mailową albo cost per lead poniżej 10 zł. Tak, wiem, koszt 10 zł za leada, ale dajcie człowiekowi pomarzyć. Do you know where you are? I'm in a dream. Teraz, gdy test się skończył, widzisz czarno na białym, czy się udał, czy nie. Nie będzie żadnego 50 e-maili, to chyba nieźle. Założyłem 100, ale mam 50, nie jest tak źle. Nie, nie przeszedł, kropka. I'm not interested in fantasies. I'm interested in reality. Ostatni element karty to to, co robisz z wynikami. Jeśli test przeszedł pozytywnie, dodaję ten element do MVP. Jeśli test oblał, zmieniam, poprawiam ewentualne błędy, wprowadzam inną propozycję wartości i testuję ponownie albo pivotuję do innej grupy docelowej. Rozumiesz, jak to działa? Już przed testem wiesz dokładnie, co zrobisz w każdym scenariuszu. Nie zostawiasz sobie wpórtek w stylu, ale może jednak się uda. Tak? I to dlatego karty testu są ważne, bo eliminują pewien bias. Bez karty testu będziesz interpretował wyniki tak, jak Ci pasuje. Ok, mam tylko 30 zapisów, ale ludzie pytali w komentarzach, więc to znaczy, że są zainteresowani. No nie, założyłeś 150, masz 30, test nie przeszedł. Oszczędza też czas. Wiesz, kiedy przestać testować. Osiągnąłeś kryteria, wynik pozytywny, zatem stop. Idziesz dalej. Nie osiągnąłeś w założonym czasie, stop, pivotujesz, próbujesz jeszcze raz, znowu nie wyszło, stop. Nie będziesz przedłużał testu jeszcze 1 tydzień, jeszcze troszkę i tak w nieskończoność. Karta testu włącza myślenie. Gdy piszesz kartę testu przed jego rozpoczęciem, musisz przemyśleć, co faktycznie chcesz się dowiedzieć, jakie liczby będą znaczące i co zrobisz z wynikami. Karta ze zwykłej ciekawości robi eksperyment naukowy. Karta testu to Twoje zobowiązanie wobec samego siebie. Bo startup to nie zgadywanka. To przygoda i seria przemyślanych eksperymentów. Czasami wyniki są gorsze niż założyłeś, boli, ale przynajmniej wiesz, że musisz coś zmienić, zamiast oszukiwać samego siebie, że jakoś to będzie. Polecam to podejście, bo inaczej będziesz walidował w nieskończoność, nigdy nie będziesz pewien, czy iść dalej, czy pivotować. No i po raz kolejny, inwestorzy je uwielbiają. Piona!